Wbiłem się do Muzeum Archeologiczne w Neapolu. Ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć na temat tego muzeum jeszcze, bo za wiele nie zobaczyłem, ale cena jest, kurde, trochę taka mało muzealna, a mało muzealna dlatego, że większość muzeów, z tego co tak tutaj sprawdziłem ogólnie i z tego co widziałem, czyli muzea i galerie, no to wstęp jest 5 do 6 euro. Tutaj jest 10 euro, a jeżeli chcecie zobaczyć jakieś dodatkowe wystawy, to są dodatkowe jakieś opłaty, także trochę przegięcie moim zdaniem. No ale co zrobić? Co kraju to obyczaj, nie? W UK wszystkie muzea są za darmo, w Skandynawii za wszystko trzeba płacić. Także tutaj też mają swoje jakieś tam wymogi, ale lecę zwiedzać dalej. Chyba głównie przyszedłem to zobaczyć, bo to są mozaiki z Pompejów, które były wykonane metodą taką mozaikową tak zwaną, czyli wyklejanka z kamieni, nie? Z jakiejś ceramiki. A to też widziałem w Pompejach jako przyozdobienie w jakimś domu. To ogólnie nie są obrazy, to są po prostu mozaiki, które przyzdabiały ściany. A tutaj w muzeum są w formie obramowanej, no żeby to jakoś się utrzymywało w sumie, nie? A to jest cała ściana, powiedzmy tak. I naprawdę to robi wrażenie. Wrażenie i estetyczne, i graficzne, można tak powiedzieć. Chyba w całą symbolikę i oznaczenia tego to ciężko się zagwiazdkować, czy ciężko jest w to wnikać, bo trudno się domyśleć, co mogło przedstawiać, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Pewnie historycy zajmujący się tą epoką wiedzą więcej niżeli zwykła osoba, ale trudno. Myślę, że sztuka... Ja osobiście myślę, że sztuka jest czymś takim, co często pozostaje tylko dla samych artystów zazwyczaj, a inne rzeczy, interpretacje czy tam znaczenia, to już jest dziedzina tych ludzi, którzy się tym zajmują jako krytycy po prostu, nie? Także to ciężko jest wyznaczyć, co artysta zazwyczaj miał na myśli, tworząc jakieś dzieło, czy co dokładnie przedstawia, według mnie osobiście. Bo często jest to tylko nasza własna interpretacja, a nasza własna interpretacja może być bardzo różna, bo jedna osoba może coś widzieć jeden sposób interpretacji, a druga może w ogóle widzieć coś innego pod względem skojarzeniowym, tak powiedzmy, nie? Ale naprawdę te mozaiki z Pompejów i z Herkulum, kurde, czyli mieście na nazwę Herkulesa, naprawdę robią wrażenie. Naprawdę muzeum robi wrażenie. I nawet osoby, które chyba nie za bardzo są muzealne pod względem tego całego klimatu skamieniałości historycznych, myślę, że nie będą to 10 euro wydane tak na marne, powiedzmy tak, nie? Czyli jak jesteście w Neapolu, to warto odwiedzić.
plan był, żeby zobaczyć Wezuwiusza, ale jest pogoda taka skiepszona w Zatoce tutaj neapolitańskiej, że przez cały dzień pada deszcz. W całym regionie kompletnie, także muzeum stało się najlepszym rozwiązaniem do spędzenia po prostu dnia. I myślę, że to jednak dobry był wybór, bo pogoda za oknem jest, jak widzicie, pogoda za oknem jest deszczowa i mało przyjemna i tak powiem pozostanie aż do końca dnia. I z tego, co również zauważyłem, to większość eksponatów, które można znaleźć w tym muzeum archeologiczym w Neapolu, pochodzi właśnie z tego regionu, czyli z Pompeji i z Herculaneum. Kurde, strasznie mi ciężko wymówić to słowo, ale większość rzeczy pochodzi właśnie z tego rejonu i z wykopalisk, które były tutaj w regionie. I tego, co nie zobaczycie w Pompejach, bo większość rzeczy przeniesione zostało tutaj, no to jest dobre uzupełnienie do zwiedzania, ogólnie rzecz biorąc. Bo jest dużo ciekawych obiektów codziennego użytku, jak również i sztuki, która była częścią tej kultury, nie? Pompejańskiej, tak powiedzmy, bo jeszcze wtedy nie było ani Włoch, no i pompejańskiej i greckiej, nie? Chyba tak. W muzeum znajduje się również skala miniatury Pompejów, 1 do 100, czyli można zobaczyć, jak to wyglądało, jak to wygląda ogólnie z takiej sporej powierzchni. Z tego, co widzę, to ja sam dużo przeoczyłem i na pewno jeszcze wrócę do Pompejów, żeby jeszcze raz tam zobaczyć to, co przeoczyłem po prostu. Jak również tam macie na telewizorze wizualizację trójwymiarową, czyli jak to mogło wyglądać, czy jak to wyglądało 2000 lat temu. Ponad 2000 lat temu, nie? Wiecie co? Tylko jedno mi przychodzi do głowy, a raczej przychodzi na myśl, że te wszystkie rzeźby pochodzą właśnie z tego jednego miasta, w sumie Pompejów, no to tam musieli, kurde, mieć, nie wiem, jakąś dobrą zajawkę na sztukę, ogólnie rzecz biorąc. Na sztukę i sztukę ozdobniczą, bo z tego, co tutaj zdążyłem teraz przeczytać, niektóre popiersia czy niektóre posągi były po prostu przyzdabiały poszczególne domy, nie? Czy poszczególne mieszkalne siedliska. No i z tego co widzę, no i z tego zliczyć to naprawdę ciężko by było to zliczyć. Widocznie jako kultura pompejska naprawdę lubili sztukę. Lubili sztukę i chyba była to spora część ich kultury, nie? To myślę 3000 lat temu, nie? To tak, kurde, naprawdę robiło spore wrażenie. Do tej pory robi spore wrażenie, ale 3000 lat temu to musiało naprawdę robić fenomenalne, kurde, wrażenie dla osób, które tam przybywały jako goście przykładowo, nie?